Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia, no i jak możecie zobaczyć po załączonym obrazku i po tytule filmu, robimy sobie dzisiaj pierwszy wiosenny film na kanale. Skoro już przyszła do nas kalendarzowa wiosna, to już jest najwyższy czas, żeby zacząć te radosne, kolorowe makijaże. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, jak zrobiłam ten makijaż krok po kroku, zapraszam do oglądania. No i wracam z przeszłości. Jak możecie zobaczyć, mam już płatki pod oczy, żeby w międzyczasie chociaż trochę tą strefę nawilżyć. I zaczynamy sobie od oczu. A z racji tego, że zaplanowałam trochę więcej na oczy czasu, więc twarzy makijażu nie zobaczycie. Natomiast całą listę kosmetyków, którą będę używała, oczywiście będziecie mieli na dole w opisie. Także żeby nie przedłużać, zaczynajmy już właśnie od tego oka. Najpierw wleci sobie baza pod cienie. Ja będę standardowo używała tej z Rival Me? Nie wiem, jak się czyta tą nazwę, natomiast możecie po prostu zobaczyć, jak ona wygląda. Ona była kupiona chyba w Rossmanie niemieckim, natomiast używam już jej od jakiegoś czasu i jest naprawdę bardzo fajna. I od razu przepraszam, że mówię przez nos, natomiast cały czas trzyma mnie choróbsko, dlatego też w tamtym tygodniu nie było filmu, no bo cały czas mamy sezon grypowy, chorobowy, wirusowy, także no niestety musimy jakoś to przeżyć i mam nadzieję, że już nie będzie aż takich przerw. Mamy w planach teraz wrócić do publikowania co 2 tygodnie. Teraz też będziemy mieli wyjazd do Polski bardzo długi, więc nie będę miała możliwości aż tyle nagrywać. Natomiast wydaje mi się, że film co 2 tygodnie też jest bardzo fajną opcją. I teraz tak, będę dzisiaj używała tej paletki. Wygląda ona w ten sposób. I powiem Wam szczerze, dałam się namówić, bo zobaczyłam już tyle właśnie informacji na temat tych palet w internecie i zamówiłam. Nie żałuję, przesyłka była bardzo szybka i pigmentacja tych kolorów jest świetna, natomiast następnym razem chyba skuszę się na paletkę o bardziej żywych kolorach, bo ona wygląda w tym momencie w ten sposób i te kolorki są bardziej takie ziemiste, takie ciemniejsze, a myślę, że następnym razem jak będę zamawiała, to będę szukała czegoś takiego bardziej żywego, do jakichś takich żywszych makijaży. Natomiast fajnie, bo mamy tutaj 8 błyskotek, w zasadzie 4 topery, 4 takie totalnie błyszczące cienie, no i mamy jeszcze 12 takich matowych. Już oczywiście wszystko jest w brokacie, jak to ja. No i biorąc pod uwagę to, że będzie to wiosenny makijaż, polecimy w zielenie, czyli w zasadzie będziemy używali, jak mnie natchnie, wszystkich tych zielonych odcieni. Natomiast ja na razie mam plan, nie wiem czy dobry, ale zobaczymy. Więc na początek biorę taki puszysty pędzelek i będę używała sobie tego cienia Girl Dinner, czyli na razie taki jaśniutki, żeby wyrównać całą powiekę. Ja sobie nie ufam, powiem Wam szczerze, ja ostatnio się tak mało maluję, że ja mogłabym tutaj niezłego bubla, że tak powiem, strzelić. A biorąc pod uwagę to, że nie wiem, co ja odwaliłam, znowu mam tutaj w jednym miejscu taką mega suchą skórę i ilość kremów, pielęgnacji, którą na to używam, żeby to jakoś wyzerować, no już teraz jest zdecydowanie lepiej. No aczkolwiek no jest mega ciężko to ustabilizować, że tak powiem, bo co mi się to zagoi, to znowu mi się coś tam dzieje w tym jednym miejscu, więc wolałabym nie zmywać tego makijażu 10 razy dzisiaj, tylko żeby faktycznie to jakoś przetrwało za pierwszym razem. Nie wiem, czy Wy też tak macie, natomiast no, jak mi się coś nie podoba, ja to muszę po prostu zmyć, zrobić na nowo i nie denerwować się po prostu na to. Dobra, i teraz jak z tym lecimy? Patrzę na ten cień, bardzo mi do mnie mówi i chciałabym go nałożyć wewnętrzny kącik oka, o dziwo, mimo że on jest na żywo taki dosyć ciemny. Spróbujemy sobie go tutaj tłoczyć w wewnętrzny kącik. Ja powiem Wam szczerze, nie używałam dużo tych cieni, naprawdę, bardzo mało ich używałam. Ja w ogóle miałam w planach, żeby użyć ich pierwszy raz tutaj na kanale, natomiast przepraszam, no ja jestem słaba i mnie bardzo poniosło, żeby po prostu się nimi już
troszeczkę, że tak powiem, pobawić i myślę, żeby polecieć sobie tym cieniem, ale już tak resztkami delikatnie w ten sposób i polecieć tu. Co sądzicie? Trochę dodam. Teraz sobie zrobimy taki ala kontur, ale fajnie. Powiem Wam szczerze, że no nie ma dużego przeskoku, bo są też palety cieni, gdzie naprawdę są fajnie napigmentowane te cienie, ale to nie jest tak, że każdy cień z tej paletki konkretnej na przykład jest napigmentowany, tylko na przykład jeden jest super, dwa są super, zresztą się męczę, a tutaj naprawdę nie mam żadnych problemów z tą paletką, więc jak na razie jest to ogromny plus dla mnie, dla niej, dla nas, dla naszej współpracy. Biorę sobie z powrotem ten jasny cień. Będziemy sobie to wszystko blendować do góry. Wziąłam sobie troszeczkę mniejszy ten pędzelek. Nie wiem, czy ja go tak wyblenduję. Kurde. Czy nie jest za miękki? Mi się marzy tak to wyblendować. O, idzie coś, idzie. Nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii. Pewnie jeszcze będę dodawała tego cienia, żeby zrobić taki fajniejszy kolor. Dobra, mamy to samo teraz na drugim oku, więc co będziemy robić dalej? Trochę szyję, nie ukrywam, trochę szyję tak na bieżąco. Natomiast wydaje mi się, że fajnie by było zrobić taką kreskę tutaj i do tego, że tak powiem, znowu sobie użyję tego samego pędzla, bo to i tak jest wszystko i to samo zielone. Będę sobie chyba leciała z tym ciemniaczkiem tutaj i najwyżej potem będę sobie to wszystko blendowała z tym Subscribe, ten medium. Ja sobie to wszystko później generalnie odetnę, więc to, co mi idzie na dół, to mnie to Tito. Nie obchodzi mnie to, a szczerze z tymi taśmami bym się męczyła, jak nie wiem. Więc ja to po prostu na brudno robię, potem sobie to wszystko pięknie wyczyścimy i będzie fajnie. Nie ma też co się tak potem męczyć, prawda? Sobie to troszeczkę tak łączę też z tym pierwszym cieniem. Ten między, trochę za duży pędzel, natomiast jakoś sobie damy radę. No mówię Wam, ja się tak troszeczkę nie przygotowałam, że tak powiem, z tymi pędzlami. Nie wiem, jak to się stało. Natomiast zaufajmy procesowi, będzie dobrze. Tu robimy taką przestrzeń pustą. Widzicie coś w ogóle, czy ja Wam wszystko zasłaniam tą paletą? To jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Dobra, i tu trochę tak, o. Sobie czyszczę paluchem, a co mi tam? I tu będzie wyczyszczone w ten sposób. Tu sobie pojechałam tamtym. Dołożę sobie tego najjaśniejszego jeszcze tutaj, bo oczywiście sobie przyciemniłam to. I co? Wygląda to okropnie, co? Ale będzie lepiej. Zaufajcie mi. Dobra, i teraz się zastanawiam, czy nałożyć sobie ten błysk, czy nie nakładać tego błysku. Nałożę ten błysk, bo ja nie byłabym sobą, gdybym go nie nałożyła. Dobra. Biorę sobie taki języczkowy pędzelek i Chyba to jest czas na ten zielony, na ten. Albo na ten, bo ten też ma taki połysk zielony. I może ten taki typowo brokatowy dam sobie tu. To by o wiele lepiej wyglądało, gdybym nakładała to palcem, natomiast przez te pazury raczej nie dam rady tego zrobić. Jak od razu lepiej to wygląda. I teraz tak, wydaje mi się, że ten wezmę sobie delikatnie na palec, albo wezmę sobie go na malutki pędzelek, go tak wtłoczę w to miejsce i on też będzie mega odbijał światło. I jako wisienkę na torcie dołożę sobie brązowy eyeliner, zrobię sobie drugie oko i zaraz do Was wracam. No i wracam do Was już w zasadzie ze zrobioną twarzą, bo stwierdziłam, że nie ma co czekać, a została nam jeszcze dolna powieka, mimo że dużo tam nie będę robiła, natomiast wiadomo, że coś tam zawsze może tam skapnąć, tym bardziej, żeby to wyglądało bardziej spójnie. Rozpuściłam też grzywkę, żeby już mi się nie odgniatała, więc myślę, że możemy przejść dalej, ale zobaczcie już, jak samo odcięcie tych cieni naprawiło cały makijaż, nabrało to wszystko kształtów, także wracam do swojej paletki i teraz zastanawiam się, ja strasznie nie lubię mieć dolnej powieki pomalowanej, także myślę, co by tutaj zrobić, natomiast
Może tym ciemnym, delikatnie, takim skośnym pędzelkiem można tylko podkreślić tą dolną powiekę, ale zrobię to bardzo, bardzo delikatniusio, bo no, naprawdę bardzo nie lubię tego efektu. Jak myślicie, tak będzie ok? Jeszcze go trochę rozetrzemy. Delikatnie oczywiście. Ten jaśniejszy cień też, żeby jeszcze troszeczkę bardziej uspokoić ten ciemny cień. I wydaje mi się, że tyle zdecydowanie wystarczy. Zrobię sobie to samo na drugiej powiece, też nie chcę mieć aż tyle tego zielonego. Dobra, myślę, że jeżeli chodzi o ten makijaż, to nie ma też co przekombinowywać. Od razu Wam powiem, czego używałam do twarzy. Na twarz użyłam tego podkładu z Catrice, natomiast trochę się obawiam, że jeszcze bardziej mnie wysypie, bo jakoś tak dziwnym trafem. Za każdym razem jak go używam, mimo że mega mi się podoba efekt, jaki mam na twarzy po nim, strasznie mnie wysypuje. Strasznie. I zaczęło mi się tak robić dopiero, kiedy mi siostra powiedziała, że on jej robił to samo. Także nie wiem, o co chodzi, natomiast mam nadzieję, że moja skóra nie ucierpi jeszcze bardziej, mimo że i tak już nie jest w najlepszej kondycji ostatnio. I jeżeli chodzi o róż, tu od razu Was uprzedzam, użyłam sobie na początku tego różu. Ja go miałam z kalendarza adwentowego. Jest... Jezu Chryste, ile ja się musiałam natrudzić, żeby zakamuflować dziurę, którą mi zrobił w podkładzie, to sobie nie wyobrażacie i o dziwo, uratowałam go różem, który miałam dosłownie w rękach przed chwilą. Uratowałam go tym gagatkiem, jest on świetny, ma fajny kolor i trochę żałuję, bo przypudrowałam go potem tym różem z tej paletki z pupy i jest teraz trochę za mocny efekt, natomiast ja lubię mocny róż, ale sam ten kolor był tak piękny, że trochę żałuję, że go nie zostawiłam, natomiast obawiałam się, że ta dziura mi tu wyjdzie, więc chciałam to po prostu przypudrować czymś również różowym. No i rozświetlacz użyłam sobie ten z Revolution. Jak dobrze pamiętam, był w kalendarzu adwentowym. Jeżeli chodzi o twarz, to chyba tyle. No wiadomo, że puder mój z Kiko, nieśmiertelny, ale w bardzo małych ilościach i tylko i wyłącznie w tej strefie T, bo bardzo mi się podoba efekt, jaki mam na twarzy. Zapomniałabym. Jeszcze użyłam sobie bazy z Elfa. Jest świetna, niezastąpiona, trzyma mi się wszystko, mur, beton. Dobra, więc idę wykończyć makijaż i zaraz Wam się pokazuję już w takim końcowym wydaniu. No i w ten oto sposób prezentuje się efekt końcowy. Na ostatnią chwilę stwierdziłam, że dam jeszcze jednemu produktowi szansę, a dokładnie temu gagatkowi użyłam tego na usta. I całkiem mi się podoba efekt, więc może jednak nie pójdzie do kosza, a strasznie nie lubię wyrzucać kosmetyków, więc cieszę się, że chociaż jedno zastosowanie znalazłam, mimo że w praktyce nie jest to produkt do ust. Jak nam się podoba? Pierwszy wiosenny makijaż na kanale, nie jest to nic takiego totalnie na co dzień. Trochę tu poszalałam, natomiast ostatnio na moim kanale jest strasznie dużo cieniaków i strasznie mi brakowało takiego mocniejszego makijażu, także raz na jakiś czas będą teraz wlatywały takie wariacje troszeczkę. Mi się ten zielony bardzo podoba i uważam, że ogólnie to czy do zielonych, czy do brązowych oczu pięknie zieleni wygląda. Nie jestem pewna, jak to wygląda przy niebieskich oczach, natomiast zielony jest tak uniwersalny, że wydaje mi się, że każdemu będzie pasował, w zależności od odcienia oczywiście. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, jak Wam się podoba ten makijaż i czy Wy lubicie takie kolorowe makijaże, zwłaszcza kiedy wychodzi słońce na zewnątrz. Standardowo zapraszam Was do mojego Instagrama i TikToka, które będą się tutaj pojawiały wokół mnie. No i oczywiście, jeżeli spodobał Wam się ten film, spodobał Wam się ten makijaż, zapraszam do lajkowania i subskrybowania, co daje mi ogromną motywację do działania. Do kolejnego. Pa, pa. Uróżowałam go.